Cześć wszystkim! Dzisiaj w końcu siadam do filmu, o który pytaliście się już trochę długo. Recenzji mego Gibson Les Paul Standard 60s. Przyznam szczerze, że trochę się wahałam, czy nagrać, czy nie nagrać ten film, bo lekko miałam wrażenie, że są niektórzy ludzie, którzy patrzą się na takie gitary z dystansem, ale nie powinno się za dużo myśleć. Ten film jest dla was, którzy może się zastanawiali nad takim instrumentem i dla tych, którzy są ciekawi, jak taka gitara się sprawdza w graniu na co dzień i chcą się dowiedzieć trochę więcej o Les Paulu w ogóle. A więc dziś opowiem wam o specyfikacji, o tym, jak Les Paule się wpisały w historii polskiego rocka i oczywiście przetestujemy brzmienie gitary. No dobrze, zaczynamy. Anzia Presents. Na początek, gdzie właściwie znajduje się ta gitara w historii Gibsona? Gibson to jest jeden z najbardziej legendarnych firm w świecie muzyki. To właśnie oni stworzyli humbuckery w latach 50., żeby pozbyć się szumów znanych single coili i odpowiadają za jeden z najbardziej kultowych kształtów gitar w historii. SG, Explorer, Flying V, no i oczywiście Les Paul. Ale jeśli mielibyśmy wybrać jeden model najbardziej rozpoznawalny, to zdecydowanie byłby to Les Paul. Gitara, która pod względem znaczenia stoi obok Stratocastera, choć wiele osób powiedziałoby, że to właśnie Gibson jest bardziej rockowy. Co ciekawe, był to na świecie pierwszy poniekąd tak zwany signature guitar. Tak jak dzisiaj masz straty Erika Johnsona, Les Paul Slasha albo replikę gitary Eddie Van Halen, tak zwany Frankenstein. Les Paul to nie tylko gitara, ale też człowiek. Był jazzowym gitarzystą i był znany z tego, że robił hity ze swoją żoną i nie tylko, bo również był wynalazcą. To dzięki niemu mamy między innymi nagranie multitrack. On praktycznie wynalazł tą możliwość, żeby nagrywać kilka ścieżek dźwięku osobno, ale żeby grały razem. Był też jeden z pierwszych, którzy robili efekty delay i też zrobił jedną z pierwszich gitar typu solid body, tak zwany The Log. No a potem był oczywiście design Les Paul. Z jego muzycznych korzeni wynika coś ciekawego, bo Les Paul początkowo nie był wcale gitarą rockową. To była gitara jazzowa. No bo przecież pan Les Paul był gitarzystą jazzowym, ale niestety początkowo nie sprzedawała się. Na tyle słabo, że w 1961 roku została wycofana i zastąpiona modelem SG. Nawet było tak, że jak wypuszczono SG, to się też nazywało Les Paul, ale Les Paul, gitarzysta i wynalazca, był zły, nie podobał mu się nowy design, a więc później zmienili nazwę od Les Paul do SG, czyli solidna gitara. Dopiero w 1968 roku klasyczny kształt wrócił. Co się zmieniło, że wtedy zaczęli z powrotem produkcję? Pojawiły się wzmacniacze Marshalla, bo wcześniej inne wzmacniacze, tak jak Fendera, były tak zrobione, żeby zawsze brzmiały czysto. I takim rockmanom jak Pete Townsend to się nie podobało. W sumie nawet bardzo drażniło. Ale kiedy Jim Marshall stworzył wzmacniacze głośniejsze, bardziej agresywne i kiedy gitarzyści zaczęli łączyć je z Les Paulem, wszystko się zmieniło. Klasyczny przykład tego wczesnego brzmienia Les Paula połączone z Marshallem to brzmienie gitary Erika Claptona na tej płycie. To właśnie było to kremowe, charakterowe przesterowanie. No i nagle okazało się, że to nie jest spokojna gitara jazzowa, tylko prawdziwa maszyna rockowa. No ale tak. Możecie się zastanawiać, jeśli to jest Les Paul z 60s, a tak naprawdę przez większość lat 60. ta gitara nawet nie była produkowana, to jak jest możliwe, że ta wersja istnieje? To dlatego, że ta gitara jest inspirowana modelami z roku 1960, czyli moment, kiedy Gibson wprowadził w miarę duże zmiany od wersji Les Paula 58 i 59 roku, które swoją drogą wtedy się bardzo słabo sprzedawały, a dziś osiągają absolutnie kosmiczne ceny.
Pick-upy to najważniejsza różnica. Wcześniejsze Les Paule z lat 50. miały magnezy Alnico 2. Były cieplejsze, bardziej kremowe i miały bardziej zaokrąglone brzmienie. Idealne do bluesa, jazz rock i taki klasyczny vibe. Pomyślcie sobie o soczystych bluesowych solówek Gary Moore. Natomiast taki Les Paul 60s ma magnezy Alnico 5. Te pick-upy tutaj się nazywają Burst Bucket 60s. Mają mocniejszy sygnał, więcej góry, czyli bardziej ostre, agresywne, rockowe brzmienie. Ale pamiętajcie, jak już macie takie ostre brzmienie, jak się przykręca tutaj gałki turn, albo jak robić różne kombinacje pick-upami i te turn i volume też zmienia brzmienie, to będziesz mógł mieć totalnie inny sound i naprawdę tyle można osiągnąć, jak się tutaj trochę pobawi. Gryf tutaj jest tak zwany slim taper neck, czyli cieńszy profil gryfu w porównaniu z modelem 50s, który ma tak zwany baseball bat neck, czyli kij baseballowy. Ten gryf jest dużo bardziej komfortowy i szybszy. Również są charakterystyczne klucze Grover, i gałki są Gold Reflector ze srebrnym środkiem. No i oczywiście kolor to Iced Tea, po polsku mrożona herbata. No i naprawdę pięknie pokazuje usłojenie klonu. A więc szybko, pełna specyfikacja modelu współczesnego. Korpus lity mahoń, top klonowy, tak zwany Double A Figured Maple Top. To znaczy, że ten klon był wybrany, bo jest jakościowy. No i tak jak widzimy, pięknie wygląda. Gryf jest też mahoniowy, set neck, czyli wklejany. Podstrunnica z palisandru, radius 12 cali, progi są medium jumper, ani za duże, ani za małe i są 22. Pick-upy to Burst Bucket 60s 1 i 2, magnezy Alnico 5, mostek ABR1 Tunematic, klucze Grover Automatics, lakier nitrocellulozowy z pięknym połyskiem i do tego mamy prześliczny futerał, który w środku bardzo chroni naszą gitarę i tam nawet mamy zdjęcie z fabryki, kiedy ta gitara była zrobiona. Waga tej gitary to 4,5 kg, bardzo klasyczne na Les Paul. No i nie jest to najlżejsza gitara, ale wydaje mi się, że to właśnie dodaje ten sustain i solidność. Cena gitary moja była używana, a więc dostałam ją chyba za 1700 funtów, a więc mieliśmy super okazję, które czasami się zdarzają, jak te gitary już są używane. No i jest taka sytuacja, gdzie ktoś chce szybko sprzedać. Moja jest z 2020 roku, no i miała już kilka lat, kiedy ją dostaliśmy, ale wydaje mi się, że te nowe Les Paul Standards ze strony Gibsony się sporo podrażały w tym czasie. Ale szczególnie na używanym rynku zdarzają się okazje. No a teraz, co jest dla mnie bardzo ciekawe, to jest to, że Gibson Les Paule były obecne w polskiej muzyki już od dawna. Widać je na przykład u zespołu Oddział Zamknięty, którzy chyba mieli customa, a drugi też w podobnym kolorze, wydaje mi się, że był Orville Gibson Les Paul. Perfect również korzystał z Gibsony Les Paul, a Andrzej Nowak i Piotr Zander mieli też Gibsony, ale customy z lat 70. To pokazuje, że to nie tylko jest zagraniczna legenda, ale też naprawdę miała miejsce w naszej muzyce. Szczególnie w latach 80. polscy muzycy byli bardzo dumni posiadania instrumentów światowej klasy. No i właśnie tyle zespołów i artystów go używało w Ameryce, w Anglii, w Polsce, praktycznie na całym świecie. No i z tego jest widoczne, że to jest taki uniwersalny instrument. Nie wierzycie? Sprawdźmy. Ale nikt nowego nie wymyśli stróża. Jak wygląda ten pasywny świat? Jak to wymieniony generat? Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten pasywny świat? Jak to wymieniony generat? Napiętnowany marzeniami.
No i tak, gitara jest bardzo melodyjna, wszechstronna. Dajcie znać, co o niej myślicie i czy chcielibyście więcej takich materiałów. Dzięki bardzo za oglądanie.